Cześć, z tej strony Lucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Samsung Galaxy A33 kontra Motorola Moto G62 5G. Motorola Snapdragon 480 plus 5G 4 GB, Samsungu Exynos 1280 6 GB. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, ustawienia domyślne. Cóż, sprawdźmy, który szybszy, który lepszy. Przy okazji jasność na maksa, więc Motorola zdecydowanie ciemniejsza, więc no, Samsung wygląda zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o ekran. Lecimy. Najpierw Allegro, otwieranie aplikacji, zobaczymy, który szybszy. No tu powiedziałbym, że najpierw Samsung. AliExpress. No też Samsung. No nawet już tu nie czekamy na koniec tych reklam. Ceneo. Dla Samsunga. Galerie. No tu jeszcze nie mamy zdjęć, bo nie porobione. HBO Max. Minimalnie Samsung. Polsat Box Go. Samsung. Jak dojadę.pl. Też Samsung. Następnie mamy mapy. Też dla Samsunga. No to zapiszmy. Player.pl. Samsung. OLX. Też Samsung. Pyszne.pl. Praktycznie remisowo bym powiedział. Glovo. Tu szybszy Samsung. Sklepy. Też Samsung. Spotify. Samsung. TapTalk. Samsung. TripAdvisor. Dla Samsunga. No, zdecydowanie. Twitter. Też szybszy Samsung. Uber. No, Samsung. Następnie Wykop. Też Samsung i YouTube. No Samsung. No, zdecydowanie lepsza opcja. Na razie, jeżeli chodzi o wydajność. Co z RAM-em? Tu jest tylko 4 GB, więc no nie spodziewałbym się po Motoroli za dużo rzeczy w RAM-ie. Albo bym powiedział prawie, że czegokolwiek. To już nie te czasy. Telefony 4-gigowe. No to już jest bardzo budżetowa opcja moim zdaniem. Zresztą widzicie, co tu się dzieje. Praktycznie w Samsungu jest. O, dopiero w Motorola mapy są. Tutaj w obu coś. No już, a jednak może się myliłem co do tej motki. Kwestia wiadomo, optymalizacji, ale no te 4 giga to nie jest za dużo. Ale tylko widzę, że pierwsze aplikacje, a nie, tu TapTalka też nie ma. Tego też nie ma, no zdecydowanie gorzej. Tak czy siak, lepiej już wybierać modele. Moim prywatnym zdaniem minimum 8 GB RAM, jak chcecie, żeby starczyło to na dłużej. No dobra, gry poszły, czyli aplikacje poszły, zobaczmy i co z RAM-em zobaczyliśmy. No to teraz musimy wyczyścić pamięć, właśnie. I zobaczyć, jak to będzie w przypadku gier. No to jedziemy. Asphalt 9. Co będzie szybsze? Motorola. Dobra. Następnie Temple Run 2. Config. Nie przekliknąłem. Mimo, że no, zrobiłem to wczoraj, a już dzisiaj jednak coś tam sobie doczytuję. Dlatego, nawet mimo konfigu i tak motka szybsza. Wild Rift. Od Riota. No i kto tu będzie lepszy? Samsung. Dobra. Dead Trigger 2. Samsung. Unkilled.
Samsung. Call of Duty. Tu się obawiam, że coś może dociągać. Ale zobaczymy. Jak będzie, to ominiemy. A jednak nie. A nie, jednak jest dociągnięcie. No trudno, ale szły w miarę równo. Może troszkę ten Samsung szybciej. No teraz to na pewno widzicie, że musimy poczekać. Dajmy je. Przynajmniej będę miał to z głowy. No dobra, trudno. World of Tanks. No, tu bardziej Samsung. Super Mario Run. No widać tą różnicę w ekranie, bardzo. Angry Birds 2. No i Samsung szybszy. Real Racing 3. Samsung szybszy. PUBG Mobile. No mamy Samsunga. No bo tu nam coś jeszcze dociąga, no niestety. Dobra, trudno. No i ostatni tytuł. Ark Survive Evolved. Szybszy Samsung. No cóż, motka spoczko czasami, ale bym raczej stawiał na Samsunga. Jeszcze zobaczmy RAM. Oczywiście w obu jest 6 GB. No i tutaj pierwszy tytuł poza RAM-em, drugi tytuł też poza RAM-em. Następny tytuł tak samo nie ma w RAM-ie. Dead Trigger 2 też nie jest w RAM-ie. Unkilled podobnie. Call of Duty tylko w Samsungu. Tutaj nie. Jeżeli chodzi o WOTA, tu nie. Tu nie. Tu też nie. PUBG. No Samsung coś tam trzyma, ale więcej, ale no Motorola no przy 4 GB RAM-u to nie. No nie. No dobra, no co ja bym wybrał raczej Samsunga z tego porównania. Nie mam raczej innych możliwości. I tyle. Odnośnie Samsunga i Motorola, playlista porównania z innymi, dzwonek, subskrypcja, łapka w górę, komentarz i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony UCek, trzymajcie się ciepło, hej!